Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem teraz w parku Astoria na Queens. Zabieram Was tutaj na spacer. Myślałam, że pochodzę przy wodzie, pokażę Wam tutaj widoczki, ale niestety za bardzo wieje, dlatego idę schować się do parku i w dzisiejszym odcinku podpowiadam na Wasze pytania dotyczące pracy na planach filmowych i mojej osoby, jeśli chodzi właśnie o statystowanie w Stanach Zjednoczonych na planach filmowych. Kolejny odcinek z serii Statystka w Ameryce Q&A. Zapraszam Was serdecznie. Statystka w Ameryce. Jak się wychyla tutaj, na mnie patrzy. Hej, słoneczko. No dobra, idziemy w takim razie tutaj na spacer. Tu już powinno troszkę mniej wiać. No i jak zawsze pozadawaliście mi kilka pytań, jeśli chodzi właśnie o tą moją pracę na planach filmowych. Także w dzisiejszym odcinku chcę na spokojnie poodpowiadać, a przy okazji skorzystać z pięknego dnia i pójść sobie tutaj na spacer do Astoria Park, gdzie jeszcze praktycznie z Wami nie byłam, także też Wam chętnie pokażę, jakie tutaj są fajne parki przy wodzie na Queens. Zacznę od pierwszego pytania, takiego najczęściej praktycznie zadawanego, i to było pytanie, o co chodzi w tych strajkach aktorów teraz. Miałam na ten temat odcinek, także zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. Tam akurat tak się wydarzyło, że przyszedł Adam Sandler, Ben Stiller, Christian Slater, Debra Messing, także porobiłam kilka fotek sobie z aktorami. Fajnie było czuć się taką częścią właśnie tych związków zawodowych, taką częścią jakiejś grupy, która walczy w słusznej sprawie, mianowicie przeciwko AI, i żeby mieć godne wypłaty i życie i dobre warunki pracy, także fajny odcinek, zachęcam do niego. I to było właśnie najczęściej przez Was zadawane pytanie, żeby lepiej zrozumieć tak od środka osoby, która jest w takich związkach zawodowych, o co tak naprawdę chodzi w tych strajkach. Kolejne pytanie, które się często pojawiało, to czy teraz po przeprowadzce na Florydę będę wciąż pracować jako statystka, czy wciąż będę się udzielać na planach filmowych. I teraz tak, z jednej strony tak, w sensie miałam to w planach, tylko że najpierw nie miałam samochodu, a później zaczęły się te strajki. Więc jak strajki się skończą i teraz mam ten samochód, to faktycznie planuję pojechać sobie do biura naszego związków zawodowych w Miami i tam się podpytać, bo w każdym mieście inaczej szuka się tych prac praktycznie. W każdym mieście są inne różne agencje, inne rzeczy się kręci i Miami akurat znane jest z tego, że kręci się tam dużo teledysków i reklam. Ze względu wiadomo na plaże, na palmy, na ciepłą pogodę, na typ też ludzi, którzy tam są, prawda, tacy też jakby imprezowi, latynosi. No i wydaje mi się, są dwie opcje. Opcja numer jeden jest taka, że nie wiem jeszcze, bo jeszcze tego nie zdążyłam sprawdzić, także myślę, że są dwie opcje. Opcja pierwsza jest taka, że bardzo mało się tam kręci rzeczy związkowych, a na pracach niezwiązkowych jako związkowiec nie mogę pracować, więc nie mogę sobie wziąć tak zwanej non-union pracy, które generalnie płacą mniej i nie ma się po prostu takiej ochrony, jak się ma, kiedy jest się częścią związków zawodowych. Ochrony pod względem czasu pracy, przerwy, bycia nakarmionym, bycia dobrze traktowanym, płatności na czas, dodatkowych opłat za jakieś szkodliwe dla mnie rzeczy typu, nie wiem, dym czy zmoczenie mnie wodą i tak dalej. Więc opcja pierwsza jest taka, że tam się za mało kręci, więc tak czy owak nie będę pracować. Opcja druga jest taka, że się kręci w miarę trochę się kręci, na pewno nie tak dużo jak w Nowym Jorku, ale że też coś się tam dzieje, jest jakoś ten przemysł filmowy jakoś hula i że będę dobrze pracować, ponieważ jestem blondynką i wyglądam bardziej na Rosjankę, a tam z kolei jest więcej
na pewno ludzi latino-like, wyglądających na latynosów, bo takie też jest Miami, prawda? Głównie latynosi urzędują w Miami, także na pewno wyróżniałabym się i tak jak tutaj dostawałam sporo prac praktycznie w Nowym Jorku przez pryzmat tego, jak wyglądałam, tak myślę, że byłoby podobnie w Miami, a zwłaszcza w Miami, bo jest mało takich dziewczyn jak ja, wydaje mi się. Tutaj jest most Kennedy'ego, który prowadzi z Queens na Randall Island, a tutaj mają takie miejsce do różnych ćwiczeń. Tutaj chłopak jakąś robi a la jogę na kocu, czy jakiś taki, nie wiem, medytację, zeny. Tutaj mają właśnie takie boisko, tam też mają boiska do tenisa. Całkiem fajny, przyjemny tutaj jest parczek. Także tak, chcę spróbować dalej pracować na planach filmowych, tylko jeszcze nie jestem w stanie przewidzieć, czy po prostu będzie to wykonalne i jak to będzie wyglądać. Natomiast całkowicie nie przekreślam tego rozdziału w moim życiu i kartę związkową wciąż mam, także wciąż mogę pracować na planach filmowych. Halo, halo, witaj na Florydzie! Takie rzeczy są możliwe tylko dzięki mojemu sponsorowi Surfshark VPN. Dziękuję bardzo za zasponsorowanie tego odcinka. Jest to program bardzo łatwy w użytku, którego możecie używać na wielu urządzeniach. Możecie też dodać dodatkowe funkcje, na przykład wykrywanie zhakowanych kont mailowych, kradzież tożsamości, wykrywanie wirusów, blokowanie wyskakujących cookies czy reklam. Ja osobiście używam programu Surfshark VPN w momencie, kiedy podróżuję na przykład do Polski i chcę oglądać ulubione amerykańskie seriale na Netflixie, które nie są dostępne w Polsce niestety. Podobnie tutaj, jak chcę na przykład obejrzeć Top Model, to włączam sobie taki Surfshark VPN i ustawiam swoją lokalizację na Polskę. Wtedy te wszystkie programy są dla mnie dostępne. Na przykład też, jakbyście chcieli, taka rada na przyszłość, jakbyście chcieli kupić tańsze bilety lotnicze, to wystarczy, że ustawicie swoją lokalizację na Indię, ponieważ nie wiadomo czemu, Indie mają najtańsze loty na świecie, także wystarczy ustawić właśnie lokalizację na Indię i surfować, znaleźć sobie bilety lotnicze. Na przykład też, jeśli chcielibyście lecieć do Egiptu i szukacie fajnego pakietu na hotele, to z kolei lokalizacja Niemcy jest bardziej korzystna niż Polska. Takie moje małe ciekawostki i rady, jakie mogę Wam dać. Macie 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, a z kodem promocyjnym POLKA otrzymacie 3 miesiące gratis. Także zapraszam Was serdecznie do linka w tym odcinku, gdzie możecie skorzystać z tej promocji i też surfować incognito. Wracamy w takim razie do Nowego Jorku i do reszty tego odcinka. Następne pytanie. Dlaczego filmują jakieś mieszkania z zewnątrz tylko, a środek budują na planach filmowych w studio? Więc tak, chociażby najlepszy przykład to są Przyjaciele, prawda? I ten budynek z Przyjaciół z zewnątrz jest pokazywany zawsze w każdym odcinku praktycznie Przyjaciół, natomiast w tym budynku nikt z tych przyjaciół nie mieszkał, reszta odbywała się w studio. Nie kręci się w mieszkaniach z tego powodu, że to jest bardzo dużo sprzętów, które muszą się pojawić w takim miejscu. Więc nawet jeśli w telewizji to wygląda na mieszkanie, nie wiem, 60, 70, 100 metrowe, to w realu ono powinno mieć 2 razy tyle co najmniej, żeby pomieścić te wszystkie światła. Powinno też być bardzo wysokie, żeby właśnie pomontować tam światła, mikrofony, część scenografii. Także takie rzeczy kręci się w studio, bo po prostu jest i łatwiej, i szybciej, i de facto też taniej, bo taka firma produkująca jakiś taki serial czy film ma łatwy dostęp do studio. Na pewno łatwiej coś takiego załatwić niż wynajmować jakieś wielkie mieszkanie, prawda? Natomiast zdarzało mi się często kręcić tutaj w Nowym Jorku na planach w środku, w mieszkaniach, w domach, natomiast były to rezydencje, były to jakieś mieszkania, nie wiem, na 50, 60 piętrze za grube hajsy i tam przyjeżdżaliśmy na przykład na 1-2 dni kręcić jakieś sceny, takie specyficzne, bo ciężko
wybudować w studio takie mieszkanie, które ma wyglądać na super bogato. Ale też mamy wyjątek, inny serial na przykład. Może kojarzycie taki serial jak Billions. To jak kręciliśmy Billions, to ten cały Axe Capital, cała firma, w której rozgrywa się główna akcja, to faktycznie był biurowiec, tylko mieliśmy go wynajętego w Orangeburgu w Nowym Jorku, w takiej... Dalej od Nowego Jorku musieliśmy za każdym razem jechać autobusem, tak z godzinkę od Nowego Jorku i tam w jakiejś takiej małej mieścinie właśnie na przedmieściach był taki kilkupiętrowy budynek właśnie jakichś takich firm różnych, tak? I oni wynajęli całość na pół roku, żeby nakręcić sezon serialu, także to było w sumie super i wynajmowali to chyba 2 czy 3 lata z rzędu wynajmowali ten jeden budynek. To taka ciekawostka a propos tego pytania, dlaczego się nie w mieszkaniach kręci, a w studio, a tutaj było na odwrót. Ile płacisz za bycie w związkach zawodowych? O, to jest dobre pytanie. Płaci się 100 co pół roku plus 1,5% z tego, co się zarobi. Czyli jeśli zarobię, nie wiem, 150, nie, na przykład $100 jak zarobię, to każdy $1.50 z tych $100 idzie do związków zawodowych co pół roku. Także no nie, myślę, że jest to w miarę fair, bo zarobki mam większe niż osoby, które nie są w związkach i jakby więcej praw mi też przysługuje za to, że właśnie należę do takich związków i mogłam też między innymi otrzymać emeryturę, czy będę otrzymywać kiedyś emeryturę, prawda, ale miałam taką w ogóle szansę dzięki związkom zawodowym i to samo ubezpieczenie zdrowotne. Znowu zaczęło coś wiać, to może stanę troszkę tyłem do wiatru, może będzie przez chwilkę lepiej. Też jest fajny widok, to może po prostu sekundkę tutaj postoję. Dalej. Czy dostajesz od nich ciuchy i skąd oni je mają? Jak długo trwa przygotowanie wizualne? Tak, dostajemy ciuchy na planie. Jak pracuję jako statystka, to zawsze mi każą przynieść jakieś ciuchy. Przed pracą na planie w dany dzień dostajemy taki synopsis mniej więcej o co będzie chodziło tego dnia, czyli na zasadzie no jest zima, rok 1974, czyli już wiem, że będą lata 70, tak, że zima, czyli będziemy mieli ubrania takie ciepłe, grube nałożone w sensie. No i że na przykład też mówią od razu, na chwilkę sobie usiądę, z takim chyba fajnym tłem, wydaje mi się, jak mnie nie zgubi ta kamerka, a zgubiła. Mam okulary, to wszystko tu jest, nie wie co robić, bo mam okulary. Na przykład w takim opisie dnia pracy jest napisane, że no zima, lata 70 i na przykład Times Square. Czyli od tego już możemy sobie wydedukować, że będą ubrane jakieś na nas grubsze ubrania, bo zima. Poza tym lata 70, więc już od razu wiem, że będą przygotowywać mi jakoś włosy specjalnie i makijaż po to, żebym faktycznie wyglądała jak w tamtych latach 70. I poza tym wiem też właśnie, że ciepłe ciuchy będą, bo to ma być zima. No i proszą zawsze, żeby przynieść jakieś sugestie, ale nie zawsze takie sugestie się ma w swojej szafie w sensie, bo nie zawsze, na przykład jak są lata 70, 80 albo jakiś, nie wiem, klub i trzeba się, nie wiem, seksownie ubrać, nie każdy ma takie rzeczy w szafie. Często też kartą przetargową, żeby dostać jakąś pracę, jest to, że ma się takie rzeczy w szafie. To znaczy pytają się, kto ma ciuchy halloweenowe i wtedy ja zawsze piszę, że mam, nawet jak niekoniecznie mam, bo jest większe szanse są wtedy na dostanie takiej pracy. I pamiętam, że 2 razy musiałam lecieć i kupować jakąś część ubrania po tym, jak powiedziałam, że to mam.
Raz leciałam do Lumpeksu kupić strój pielęgniarki, tam kosztowało to $10, prawda? A raz musiałam iść i kupić sobie baletki jak baletnica, bo też powiedziałam, że mam, mimo że nie miałam. Ale to jest trochę tak jak Joey mówił w Przyjaciołach, że trzeba odpowiadać, że wszystko tak, ja to wszystko mam, ja to wszystko potrafię, a później się po prostu martwić, bo największy problem w byciu, w pracy na planach filmowych jest to, żeby w ogóle dostać się na ten plan. Jak już się jest na tym planie, to wszystko już idzie fajnie i gładko i oni ci tam zawsze pomagają i nie jesteś takim popychadłem, liczą się z tym, co masz do powiedzenia, zwłaszcza już tam abstrahując od tego, że jako kobieta z tym całym Me Too i z takim komfortem pracy, to też się bardzo pozmieniało, odkąd tutaj żyję. W każdym razie przywozisz swoje ciuchy, jeśli takowe masz, jeśli takich nie masz, to oni cię i tak ci je dają, właściwie pożyczają, bo to nie jest tak, że możesz sobie je zachować. Oni ci je, może zakupuję jakiegoś orzeszka? Nie, już uciekła, nieważne. Była fajna wiewiórka, którą chciałam wam pokazać, a tutaj w ogóle grają w tenisa. No i dają ci te ciuchy, ale w zamian za to, jak ci dają ciucha, to zabierają ci twój taki voucher, czyli taką jakby umowę, którą podpisujesz, jak przyjeżdżasz na plan. I oni ci to zabierają do momentu, kiedy nie przyjdziesz z powrotem po pracy na takim dniu zdjęciowym na planie. Masz przyjść z powrotem i oddać to, co ci pożyczyli, czyli na przykład twoje jakieś buty ci dali, jakąś torebkę, jakieś ciuchy. Wszystko trzeba zawsze zwracać. A skąd oni to biorą? Z lumpeksów. Oczywiście z lumpeksów, albo też biorą z takich sklepów typu, nie wiem, jakieś Zara czy H&M i biorą to tak naprawdę tylko na parę dni, a później zwracają. Natomiast każda produkcja filmowa ma budżet na właśnie... Czekajcie, słyszycie mnie tu jeszcze? Mam nadzieję, że mnie jeszcze słyszycie. Każda produkcja filmowa ma budżet na ubrania, na makijaż, na włosy. Oczywiście im mniejsza produkcja filmowa, tym, że te rzeczy są bardziej skromne i wtedy się bardziej prosi aktorów, by się tym zajęli. I pracowałam na dużej ilości produkcji niskobudżetowych, gdzie się pojawiam i proszą o własny makijaż, o własne włosy, o własne ciuchy. Natomiast większość z nich kręconych w Nowym Jorku to są jednak większe produkcje, za którymi stoją wielkie firmy typu Paramount, Universal, HBO, Netflix, Amazon. Te wszystkie firmy, przeciwko którym teraz te protesty się odbywały, więc większość z nich jednak zagwarantowuje ci i makijaż, i włosy, i ubranie. I szkoda, ale nie możemy tego później sobie zachowywać. A jeszcze jedna część tego pytania to jak długo trwa przygotowanie wizualne. To może trwać i włosy, i makijaż, i ciuchy. To jak cię ubierają i malują, to jest tak od pół godziny do 2 godzin czasami trwa takie przygotowanie. Najwięcej trwają tak zwane period pieces, czyli takie kręcenie czegoś w określonej erze, czyli lata 30, 40, 50, 60, 70, 80. Najdłużej trwają przygotowania do lat 70., bo te włosy były najbardziej bujne, ten makijaż też był taki dosyć mocny i bardzo kolorowy, bo takie trochę hipsterskie to. Także lata 70. zazwyczaj najwięcej czasu zajmują. I ostatnie pytanie, które mnie po prostu tak rozwaliło, ale tak mnie rozwaliło to pytanie, bo wiecie, bo ja, jak jesteś ze mną do tej pory w odcinku, to znaczy, że możesz mnie znieść. Że możesz mnie znieść wizualnie i że możesz znieść to, co mówię, ale nie wszyscy są tacy tolerancyjni i wiadomo, czekajcie, z kablem się uporam. Wiadomo, nie jestem cukrem, nie jestem czekoladą, to nie jest tak, że wszyscy mnie po prostu lubią, a nawet czekolady i wszyscy nie lubią. Natomiast już abstrahując, w każdym razie zdarzają się naprawdę hejterzy, których ja mam. I ostatnio jeden taki się doczepił. I ja wrzucam takie story time, krótkie historyjki w co niedzielę. I wrzucam co niedzielę te story time.
I tam opowiadam o różnych tam przygodach z gwiazdami filmowymi, czy z jakimiś gwiazdami, nie wiem, na przykład z Malumą opowiadałam historię, jak zagrałam u niego w klipie i tak dalej, prawda? Ale śliczna wiewiórka. No to na przykład właśnie takie rzeczy opowiadałam. I ktoś mi ostatnio zaczął pisać, że ty to poznałaś wszystkich, ty ze wszystkimi miałaś jakieś przygody. Kolejna Natalia Janoszek. Więc teraz tak. Czy jestem jak Natalia Janoszek? Czy ja to wszystko tutaj zmyślam po to, żeby mieć clout, żeby tu mieć clickbaity i żeby tutaj się wzbogacać na tym, tak? No nie. Te rzeczy, o których opowiadam, słuchajcie, obojętnie czy znowu jestem. Obojętnie czy mi wierzycie, czy nie, to te rzeczy się faktycznie poprzydarzały. I ja po prostu mam taki dar do głupich sytuacji. To jest rodzaj daru. Nie każdy ma taki wyjątkowy dar, że na przykład jak sikasz, to wejdzie i zobaczy ciebie nagą Trinity z Matrixa, albo że rzucisz się Malumie do jego klipa na Insta Stories i później mówi o tobie, że jesteś wariatką do jego wielomilionowej publiczności, albo nie każdy celuje bronią w twarz ścigonej Weaver z Alienów, albo nie każdy ma niskiego standyna, którego głowa od Petera Dinklage, którego głowa jest na wysokości twojej waginy. Nie każdy był w stanie nauczyć Mike'a Myersa grać w pokera. Ja po prostu mam taki dar do bycia w dobrym miejscu o dobrym czasie, żeby przeżyć jakąś przygodę. Nowy Jork mi to tak zajebiście urozmaicił to moje życie i dał mi możliwość takiego doświadczania absurdalnych, pięknych, dziwnych, filmowych sytuacji ze znanymi ludźmi. Więc różnica między mną a taką Natalią Janoszek są dwie różnice. Po pierwsze, ja nie mam powodu ani potrzeby koloryzowania tego, co robię, kogo poznałam, bo to nie jest tak, że to są moi znajomi. Jakby moim znajomym był Al Pacino, tak, to ja bym o nim nie gadała. Na tej zasadzie, że to już by była intymna relacja i to nie byłoby coś, co obgadowywuję tutaj, tak, o czym tutaj gadam. Bo ja te rzeczy opowiadam jako abstrakcyjne po prostu historie, które mogą się wydarzyć normalnej osobie, która po prostu pracuje na planach. Ja nigdy nie nazywam siebie aktorką, ja nazywam siebie statystką, bo taka była moja praca. Kilka rólek mi się zdarzyło, to wtedy miałam w kontrakcie napisane, że aktorka, tak? Kilka razy udało mi się tak zarobić jak prawdziwa aktorka, a nie jak statystka. Natomiast ja nie nazywam samą siebie aktorką, nie skończyłam żadnych studiów pod tym kierunkiem. Trochę się tam uczyłam na jakichś kursach, ale to nie jest to samo, wiadomo. Więc ja nie wymyślam tych historii po to, żeby zaistnieć. Nie wydzwaniam, nie wiem, do Dzień Dobry TVN czy do Pytania na śniadanie, żeby mnie zaprosili. Pewnie jak mnie zaproszą, byłoby zarąbiście, bo to są po prostu historie, niesamowite historie, które przytrafiają się normalnej osobie. Ja się tym chcę dzielić, żeby dzielić się po prostu heheszkami, absurdami, fuksem, żeby zapewnić Wam rozrywkę, żeby dać Wam powód do uśmiechu, żeby dać Wam powód do różnych emocji, do gniewu, do zafascynowania, do smutku. Lubię po prostu wpływać na emocje innych ludzi, ale nie jestem Natalią Janoszek, no nie mam potrzeby wymyślania. Jakbym wymyślała te historie, to byłyby w ogóle, to miałabym tam całe, nie wiem, eseje wymienione z tymi ludźmi, jak Ben Stiller czy Adam Sandler, a to są po prostu krótkie interakcje, którymi chcę się dzielić, bo mnie bardzo jarają i chcę też mieć pamiątkę na przyszłość tutaj na moim kanale, że podczas życia w Nowym Jorku przeszłam przez te różne ciekawe, wyjątkowe przygody. I ci, co chcieli być ze mną na moim kanale i słuchać o nich, to znaczy, że to są ludzie, którzy nie widzą we mnie takiej Natalii Janoszek, która wymyśla, tylko widzą laskę, która ma mega fuksa w życiu i po prostu, tak jak mówię, jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Natomiast tak jak mówię, nie staram się w żaden sposób robić z tego nie wiadomo jakiej afery i głośno o tym gadać, że poznałam tego czy tamtego.
I też to nie jest tak, że ja ich poznałam, to nie jest tak, że jak im powiecie, no Olka z Wrocławia, z Nowego Jorku, Polka w Ameryce, czy wiesz kto, to nie jest tak, że będą wiedzieli, kim ja jestem. Ja jestem dla nich nikim, natomiast oni są dla mnie kimś. Ja swoim szczęściem i swoimi przygodami chcę się po prostu tutaj dzielić. I faktycznie fajnie by było kiedyś zostać zaproszonym do takiej telewizji śniadaniowej na przykład. Zawsze mi się Dzień Dobry TVN marzyło, ale do tego to trzeba pewnie jakiejś większej rulki, żeby w końcu ktoś chciał na większą skalę zainteresować się moimi przygodami i moim życiem i tym, co mam do powiedzenia. Natomiast to jest kwestia po prostu no jakiejś po prostu jednej większej roli, wydaje mi się, prawda? Bo jednak tych Polaków za granicą, co coś robią, się chwali generalnie w Polsce. Anyway, Natalii Janoszek też życzę wszystkiego dobrego, życzę więcej może pokory w przyszłości chyba ma to, co chciała, bo chciała sławy, tak? Także to, co chciała, to uzyskała. I ona teraz jakby nie mi oceniać, jak do tego doszła, bo ona teraz musi jakby z tym żyć i z konsekwencjami po prostu swoich decyzji borykać, tak jak ja się borykam z konsekwencjami moich decyzji. No, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek odpowiadania na Wasze pytania odnośnie pracy na planach filmowych. Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu w tym parku. Mam nadzieję, że dźwięk był w miarę jako tako, w związku z tym, że tak bardzo dzisiaj wiało. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce, w weekend jak zawsze, w niedzielę. Krótki odcinek z serii Storytime. Do zobaczenia, na razie, pa!